Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie opowiemy, jak ten tydzień okładałem dużymi nadziejami, a zakończył się kolejnymi stratami. Na szczęście nadal na zmniejszonym depozycie. Opowiem też o sytuacji, jak radzić sobie z momentami, kiedy pozycje nam się nie aktywują przez entry. I na sam koniec powiem o błędzie, który znowu popełniłem. Jeśli jesteś ciekaw kolejnych treści, zostaw lajka, zostaw suba i przechodzimy do tematu. Mamy pozycję z poniedziałku, no i znowu klasyka, przebicie dołka, wejście stop loss powyżej świecy przebijającej, RR2 i niestety zabrakło nam, mieliśmy 1,40 RR, do dwójki nam nie doszło, no i cóż, liczymy to jako statystykę, raz wygrywasz, raz przegrywasz, ważne żeby być w proficie, tym razem jest minus, zgodnie ze strategią wszystko jest ok. Kolejny dzień, kolejna sytuacja. Pozycja rozegrana zgodnie ze strategią, ustawione entry, stop loss i take profit, wszystko zgodnie z planem. Aktywacja, wybicie, no i co? Stop loss. Liczę to do statystyki, tak się zdarza. Lepiej w tę stronę niż rozegrać coś niezgodnie ze strategią, wygrać, potem się tego trzymać i w kolejnych dniach tylko tracić. Więc jest ok, zaliczamy do statystyki, lecimy dalej. No i kolejna pozycja ze środy, tutaj niestety zostaliśmy bez pozycji. Strategia wykonana zgodnie, cena nie zawróciła do naszego entry, take profit mieliśmy w pierwszych 5 minutach. No cóż, pozostaje nam się obejść smakiem, ale co należy tu pogratulować to to, że strategia rozegrana zgodnie z założeniami, nic tutaj nie przykombinowane, zgodnie z planem, po prostu los tak chciał, rynek tak chciał, zostaliśmy bez pozycji, czasem tak bywa, akceptujemy to. Pozycja z czwartku, wejście na entry, przebiliśmy, pozycja również nieaktywowana, w pierwszych 5 minutach cena doszła do take profitu. Emocje bardzo skrajne, bo z jednej strony się cieszysz, że wykonałeś pozycję zgodnie z Twoim trading planem, z drugiej strony czujesz się chujowo, bo nie została ta pozycja aktywowana, straty łapiesz elegancko, ale już take profit jest lekko pod górkę, ale cóż, trading to cierpliwość, gra powtarzalności, więc wykonujemy plan zgodnie z planem, powtarzamy i w końcu ten sukces osiągniemy. Mam taką nadzieję. Więc po sytuacji, kiedy mogliśmy mieć 2 razy take profit pod rząd, czas na jakąś stratę, którą oczywiście księgujemy na naszym koncie. Przebicie, wejście, stop loss, czyściutki. I tak to właśnie się dzieje, że pozycje, gdzie masz wygrywać, nie wygrywasz, a pozycje, gdzie możesz stracić, robisz to łatwo i szybciutko. Cóż, w tym wypadku najważniejsze jest, żeby nie wpaść w overtrading, bo jak zechcesz się odegrać na rynku, emocje cię poniosą, to zaczniesz tracić tylko więcej. Wyczyścisz swoje konto, zresztą jak jesteś na koncie fundowanym, to ważne też jest consistency. Więc jeśli będziesz robił jakieś odstępstwa od Twojej strategii, którą zazwyczaj rozgrywasz, no to mogą też takie konto Ci oblać. Ja swoje konto mam na FTMO, jeden z najbardziej polecanych fund kont. Zobaczymy, czy będą jakieś problemy przy wypłacie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że do tej wypłaty też dojdę, zanim uwalę konto. Na dzisiaj to by było tyle. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądał ten miesiąc. A więc tak wyglądał mój miesiąc. No, nie ma się czym chwalić, ale nie ma się też czym stresować, bo kapitału jeszcze nam pozostało prawie $700 do rozegrania. Na ten moment mogę powiedzieć tak, że te dwie pozycje mogłyby być wygrane. Ta byłaby wygrana, gdybym nie przesunął stop lossa. Jak oglądaliście wcześniejszy odcinek, to wiecie, o co chodzi. Dla tych, co nie widzieli poprzednich odcinków, zeszliśmy pozycją jeszcze o połowę, więc tutaj graliśmy jakąś 0,1% i dlatego ten zysk wynosi tylko $50, gdzie wcześniejsze pozycje były w stop lossie po 50. Mogę powiedzieć tak, że te 3 pozycje, a może nawet i ta, gdybym miał wykonany front test po backteście, to tych pozycji mogłoby tutaj nie być, bo po prostu bym ich nie rozegrał. Tutaj popełniałem swoje błędy. Po prostu popełniałem ludzkie błędy przy otwieraniu pozycji. Pierwszy raz na tej platformie, no zdarza się. Więc mógłbym powiedzieć, że te przegrane powinny być zaksięgowane, te 2 przegrane powinny być zaksięgowane, no i tej nie powinno być, bo też błąd. Więc można powiedzieć, że 5 transakcji to jest mój błąd, te 5 powinno być wygranych, więc win rate mielibyśmy 50%. Ale tak nie jest. Mam nadzieję, że z kolejnym miesiącem będzie lepiej. W każdym tygodniu też staram się robić jakieś podsumowania swoich zagrań, które miałem. Dopisuję do swojej strategii i tyle. Jak dotarłeś do końca, daj znać, jak mnie słychać. Wyposażyłem się w nowy mikrofon. Mamy nową kamerę, także sprzęt mamy zajebisty.
ale umiejętności w tradingu nie mamy zajebiste. Przynajmniej ja nie mam, ale mam nadzieję, że do tego też dojdzie. Także jeszcze raz, zostaw lajka, suba i do następnego. Cześć!